Dzień dobry. Dzisiaj temat szacowania testów wydajnościowych. Temat wywołany przez maila, którego dostałem, który dokładnie miał jedną linijkę, jedno zdanie, oprócz powitania i pożegnania. Jakie są średnie koszty testów wydajnościowych? No i co miałem odpowiedzieć potencjalnemu klientowi na takie pytanie? Odpowiedź jest, znaczy nie ma odpowiedzi tak naprawdę na to pytanie, bo nie ma, pewnie jakbyśmy policzyli wszystkie projekty, może jakąś średnią dałoby się wyciągnąć, więc można przeformułować pytanie na takie pytanie, jakie są koszty testów wydajnościowych? No i odpowiedź na to pytanie jest oczywiście, to zależy. Myśmy w Amberteamie robili testy wydajnościowe, najtańsze, myślę, że za około 5000 złotych. Najdroższe testy wydajnościowe, jakie robiliśmy, kosztowały ponad 100 000 złotych, więc co, wyciągamy średnią i mówimy klientowi, hej kliencie, testy wydajnościowe będą Cię kosztowały 50 000 złotych, czy 52,5 tysiąca złotych. No to tak trochę jak w tym dowcipie, jak w muzeum było napisane, że ta kość dinozaura ma 2 miliony 3 lata. No, wycieczka się pyta, dlaczego 2 miliony 3 lata? No bo 3 lata temu powiedział naukowiec, że ta kość ma 2 miliony. No, taka wiarygodność średnia. No, pytanie, czy można coś zrobić z tą wiarygodnością? Pokażę Wam dzisiaj metodę, jaką ja wykorzystuję do szacowania testów wydajnościowych. Jeżeli dostajemy zapytanie, zlecenie na testy wydajnościowe i pytanie jest, ile te testy będą kosztowały, no to trzeba coś klientowi napisać. Pokażę metodę, którą stosuję odkąd zarządzam Amberteamem, więc Amberteam jeszcze nie zbankrutował, więc metoda wydaje się dobra. Metoda, którą nauczyłem się, jak pracowałem dawno w Infovide, teraz okazuje się, że ta metoda jest w kursie ISTQB Foundation Level. Tam jest nazwana metodą trójpunktową. Ja ją znam pod nazwą metody WAVE. I żeby Wam pokazać, jak się szacuje, to pokażę na pewnym przykładzie. Jeszcze jedno zastrzeżenie co do zakresu zastosowania tej metody, bo być może jesteście przyzwyczajeni do szacowania metodą story pointów i pokera planistycznego, to nie ta bajka. Tak? To nie jesteśmy teraz w obszarze sprintów, scrumów i zespołów. W tej chwili mamy za zadanie wyszacować jeden gruby, duży task, który będzie wykonany przez jeden zespół i robimy to metodą z góry na dół. I jak to się robi, już pokazuję. Tutaj przygotowałem arkusz, taki mniej więcej, znaczy prawie dokładnie taki arkusz przygotowuję, jak składam ofertę dla klienta. Na początek może powiem, na czym polega metoda trójpunktowa, czy ta metoda WAVE, jak ja ją nazywam. Generalnie robi się w ten sposób, że po pierwsze dzielimy całe zadanie, które mamy wykonać, na podzadania, czy na czynności, tak, na taski, jakby się tego nie nazywali. Ja jestem fanem ISTQB, więc zwykle używam podstawowego procesu ISTQB i tak jak tu widzicie, dla mnie testy wydajnościowe muszą być zaplanowane, potem przeanalizowane, zaprojektowane, potem zaimplementowane, oczywiście wykonane i zaraportowane. Infrastrukturę jeszcze później skomentuję. Także tutaj mamy podstawowe kroki. Dla każdego z tych kroków oceniamy 3 punkty i tutaj ważna jest kolejność. WC to jest worst case, to może napiszę. WC to jest najgorszy przypadek. Kolejny jest ML, czyli most likely, czyli taki przypadek, jak wszystko pójdzie mniej więcej dobrze, no to w takim i takiej pracochłonności się wyrobimy. Most likely i trzeci BC, pewnie jak się domyślacie, to jest best case, czyli jak wszystko pójdzie jak spłatka, to dana czynność zajmie nam tyle. Best case. Dlaczego tak? Dlatego, że dobrze jest, zanim się zacznie szacować, zrobić
analizę ryzyka. W ogóle, jeżeli robicie analizę ryzyka przed szacowaniem, to w ogóle jest cudownie, ale nie zawsze się robi analizę ryzyka, można robić też analizę ryzyka taką trochę pobieżną i tutaj analiza, zwłaszcza tego przypadku worst case, skłania nas do wykonania w głowie, przynajmniej nieformalnie, analizy ryzyka. Co to daje i po co to jest? Daje nam to, że jeżeli się zdarzy jakieś ryzyko, no to już mamy to w tym worst case wyszacowane i nie jesteśmy nim zaskoczeni, a przynajmniej nawet jeżeli jesteśmy zaskoczeni organizacyjnie, to nie jesteśmy zaskoczeni budżetowo i możemy sobie pozwolić na, nie wiem, dokupienie dodatkowych godzin na w chmurze, czy zatrudnienie dodatkowego człowieka, czy dopracowanie tam większej ilości godzin, na przykład jak nie idzie nam implementacja testów. Jaki przykład bym tutaj proponował? No to myślę sobie, że taki przykład, który przemówi do wielu osób, to jest przykład sklepu internetowego. Akurat sklepy internetowe w tej chwili rozpracowujemy u nas w Amberteamie jako ofertę, dlatego że jesteśmy w połowie pomiędzy Black Friday'ami, a żeby zrobić dobre testy i poprawki przed Black Friday, to trzeba już się tym zająć. Już rozmawiamy z klientami na temat testów sklepów internetowych do Black Friday, też chcemy rozmawiać z kolejnymi klientami, więc jeżeli macie jakichś znajomych albo pracujecie dla sklepów internetowych, to teraz jest dobry czas, żeby się tym tematem zająć. Więc ustalmy, że będziemy testowali sklep internetowy, dostaliśmy takie zlecenie, przetestujcie sklep internetowy i największa część pracochłonności w testach wydajnościowych idzie w implementację przypadków testowych, w implementację skryptów. To jest najdroższa rzecz. Wobec tego ja, jak zaczynam rozmowę z klientami na temat testów wydajnościowych, to pierwsza rzecz, o którą pytam, to jest, ile skryptów ma być do napisania. No i tam wychodzi 5, 10, 20, 3, 8 i to klient z grubsza określa i pod to przygotowuje ofertę. Tutaj do tego sklepu internetowego wymyśliłem, że zrobimy 5 skryptów. Dlaczego 5? Bo 5 podstawowych operacji, tak jak tam z naszego doświadczenia wychodzi, no to jest wyszukiwanie, przeglądanie kategorii i wybór towaru po kategorii, zakup zalogowany, jeżeli mamy konto klienta, zakup na konto anonimowe i jeszcze co? Wybór i przechodzenie po kategorii. No dobra, coś jeszcze jakiś piąty powinien być tutaj, teraz mi uciekł. Także zakładamy, że będziemy wykonywali 5 skryptów i przechodzimy do szacowania. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania czy komentarze, to zapraszam. I jedziemy z szacowaniem. Tak jak mówiłem, zaczynamy od worst case, tak? Zaczynamy od planowania i tutaj od czego zależy planowanie? No, planowanie zależy od tego, jak musicie się dogadać z klientem. Powiedzmy, że nie musimy pisać formalnego planu testów, bo jeżeli musimy napisać formalny plan testów, no to zajmie, nie wiem, dzień, 2, 3, to zależy, jak bardzo formalny plan testów ma być, czy zgodny z ISO 29119, co pokazywałem na innym filmie, czy niekoniecznie. Załóżmy, że tak naprawdę musimy napisać tylko maila z ofertą, musimy ustalić z klientem, kiedy robimy testy, jakie są warunki brzegowe tych testów, więc nie będzie dużo formalizmów. Wobec tego zajmie to nam ile? W najgorszym wypadku, no to powiedzmy, będą to 4 spotkania. 4 spotkania po 6 godzin. Powiedzmy, że będzie w tych spotkaniach uczestniczyła jedna osoba, tak jak u nas byłbym to ja. A właśnie, w jakich jednostkach szacujemy? To też musicie wybrać. Ja na potrzeby tego filmu wybrałem osobogodziny, tak? Czyli tutaj te wszystkie worst case'y, most likely i best case'y będą w osobogodzinach. Tak, żebyście się potem nie zastanawiali, jak przeliczyć osobogodziny na pieniądze. Kiedyś składaliśmy ofertę dla jednej z instytucji publicznych i zamiast w osobodniach złożyliśmy ofertę w osobogodzinach, czyli oferta była 8 razy większa. No, przetarg był, więc jak rozumiecie, nie wygraliśmy tego przetargu, bo pozostali oferenci dali, no powiedzmy, circa 8 razy mniejsze oferty. No, bywa.
Więc tutaj już, żeby nie popełnić błędu interpretacji liczb, ustalamy jednostkę. Jednostka to są osobogodziny, tak? Czyli w najgorszym wypadku, powiedzmy, będzie to 4 spotkania razy 1,5 godziny, 6 godzin plus powiedzmy jeszcze jakaś godzina pracy biurowej, no to 7 godzin. Typowo powinniśmy się wyrobić w 2 spotkania z klientem plus godzina, czyli 3 godziny, 4 godziny i best case, no to powiedzmy jedno spotkanie, bo tam powiedzmy jedna rozmowa telefoniczna to nie wierzę, żeby się dało ustalić, ale powiedzmy, że robimy jedno spotkanie plus jakiś tam drobny mail, dobra, 2 godziny, 2 osobogodziny, tak, to jest najlepszy ten best case szacowania. I tutaj naszym szacowaniem nie są 3 liczby, tylko jest jedna liczba, która jest średnią ważoną. Tak, dlatego to się nazywa metoda 3-punktowa, bo tutaj szacujemy 3 punkty. Ja to nazywam metodą WAVE, czyli weighted average, czyli średnia ważona, a wagi są następujące. Najgorszy przypadek plus średni przypadek razy 4 plus najlepszy przypadek, tak? Czyli wagi są 1, 4, 1, suma 6, więc podzielimy to przez 6. Nie wiem, czy macie matury z matematyki, czy nie. Dobra, już bez komentarzy na temat matur na razie. O, i to jest 4,17 godziny. Dalej idziemy do analizy. Analiza oznacza zastanowienie się, co jest do przetestowania. Tutaj, jeżeli to jest sklep internetowy i jest 5 skryptów, ustaliliśmy z klientem, jakie to są skrypty, że proponujemy te skrypty, więc nie będziemy analizy wykonywali. Dobra, czyli tutaj wave jest 0. Projektowanie. I tutaj mogą być 2 opcje. Jedna opcja jest taka, że prosimy klienta, żeby przysłał nam swoje przypadki testowe i bardzo często, jeżeli wchodzimy z zewnątrz i wchodzimy w końcówkę projektu, gdzie testy systemowe były wykonywane, są wykonywane w tej chwili na przykład testy akceptacyjne, to istnieją przypadki testowe, które pokrywają te 5 ścieżek, które chcemy przetestować, które proponujemy przetestować. Wobec tego wtedy dostajemy od klienta przypadki testowe i tak naprawdę projektowanie nic nas, trochę nas kosztuje nas przeczytanie, tak, czyli zapoznanie się z tymi przypadkami testowymi. Powiedzmy, że nie mamy aż tak dobrze, że musimy zaprojektować przypadki testowe. Zaprojektowanie 5 przypadków testowych dla sklepu internetowego, powiedzmy, niech zajmie 2 godziny plus następna godzina, nie, to powiedzmy powinien zacząć od worst case. Worst case to byłby wtedy, kiedy musielibyśmy się spotkać z klientem, przegadać z klientem każdy przypadek, przejście, dane testowe. My też czasami robimy tak, że na spotkaniach z klientem, jak omawiamy przypadki testowe, czy te flowy do przejścia, to po prostu to nagrywamy. I potem nagranie z opisem, taki filmik staje się wejściem do projektowania przypadków testowych, no to wtedy musielibyśmy 5 przypadków do omówienia, klient przedstawia jak, no to powiedzmy, no dobra, jedno spotkanie 1,5 godziny plus potem spisanie tego, plus dodatkowe ustalenia, no to powiedzmy 3 godziny plus, no jakby to były jakieś bardzo długie i bardzo trudne przypadki, to powiedzmy następne 5 godzin na projektowanie, ale to już takie mega pesymistyczne, więc 3 godziny na spotkania, 5 godzin na projektowanie, no to 8 godzin. To jest worst case. Normalnie to pewnie udałoby się to spisać na jednym spotkaniu 1,5 godzinnym, plus potem przepisać to, no powiedzmy w 2 godziny, czy tam 2,5 dla równego rachunku, w formalny dokument w przypadku testowego, 1,5 plus 2,5, no to będzie 4, czyli 4, best case, no to pewnie byłby taki, że że nagrywamy to z klientem, klient nie wymaga od nas żadnych przypadków, żadnych dokumentów formalnych, przypadków, wobec tego 1,5 godziny na spotkanie z klientem i wtedy już mamy nagrane filmy, które są przypadkami testowymi. Tu, Ctrl-C, Ctrl-V, tutaj. Dlaczego cały czas zakładam, że spotkanie 1,5 godziny?
Dlatego, że z mojej praktyki jakoś tak wynika, że rzeczywiście te spotkania trwają 1,5 godziny. Jeżeli spotkanie trwa dłużej niż 1,5 godziny, to zwykle jesteśmy na tyle zmęczeni, że ono się przedłuża i przedłuża, bo już ludzie nie wiedzą, o czym mówią, zaczynają jakieś off-topy wkładać, różne dyskusje poboczne. No i tutaj to spotkanie jest trochę powyżej 1,5 godziny bez sensu. Generalnie z badań nad mózgiem wynika, że człowiek jest w stanie z sensem myśleć przez 1,5 godziny, potem musi 15 minut odpocząć. Nie zdarzyło mi się, żeby te spotkania, no czasami są godzina, ale to godzinne są wtedy, kiedy klient jest dobrze przygotowany, my jesteśmy dobrze przygotowani i mamy agendę i mamy dokładnie ustawione spotkanie na godzinę. Te spotkania są najczęściej online w tej chwili, więc jeżeli klient ma bardzo napięty harmonogram, ustawia godzinę spotkania, no to na koniec mówi, powiedzmy, brakuje 5 minut do godziny, mówi, dobra, mam jeszcze 5 minut, podsumowujemy spotkanie i kończymy. Wtedy jest godzina, ale zwykle jest to 1,5, tak jak powiedziałem. Implementacja, to co tygrysy lubią najbardziej, implementacja, nagrywanie skryptów, utwardzanie skryptów i tutaj w najgorszym wypadku powiedzmy, że nagranie jednego skryptu, no to będzie i utwardzenie, myślę, że 2 dni można liczyć. Mieliśmy takie skrypty, które były pisane 2 dni, skrypty do testów wydajnościowych, skrypty, które miały ponad 100 requestów w środku, które trzeba było przejrzeć, oprogramować, zwłaszcza w sklepach internetowych, jak tam gdzieś się trafiają różne dodatkowe rzeczy, dodatkowe analityki włączone, to bywa skomplikowane, więc powiedzmy, żeby już teraz nie przedłużać, 2 godziny to jest 16, znaczy 2 dni to jest 16 razy 5 skryptów, no to powiedzmy 80 godzin implementacji. Mówię, że to zwykle jest najdłuższy. Średnio w sklepie internetowym, no to pół dnia to mi się nie odważył. Best case to niech będzie pół dnia, czyli 4 godziny razy 5 skryptów. Średnio, no to powiedzmy, że jakieś 5-6 godzin na skrypt. Czyli mamy 5 godzin razy 5 skryptów i Wave nam wychodzi wtedy 33 godziny. Tak jak widzicie, gdybyśmy, zwracam Waszą uwagę na to, że gdybyśmy szacowali tylko metodą jednopunktową, tak, byśmy szli w ten most likely, to nie wzięlibyśmy wielu ryzyk pod uwagę i zobaczcie, że tu mamy most likely 4, tu mamy trochę większe. Tutaj mamy 4, tu mamy 4,25. Tak? Tu mamy 25 most likely, a Wave wychodzi 33. Dobra, wykonanie. Jedziemy w stronę wykonania. Wykonanie ile? No powiedzmy, że jedna sesja testowa 2-godzinna plus przygotowanie, plus posprzątanie po sesji, czyli 4-godzinna sesja. Umawiamy się z klientem na powiedzmy 2 sesje, czyli tutaj mamy 8 godzin, 8 godzin, 8 godzin i tyle to będzie trwało, więc tu nie kombinujemy. Później, dobra, do infrastruktury dojdę. Raportowanie, w zależności od tego, i jaki raport musimy napisać, no to tutaj trzeba to odpowiednio wyszacować. Zdarzało nam się tak, że umawialiśmy się z klientem, że ściągamy wyniki, czy to z Locasta, czy to z JMeter'a do Excela, wysyłamy klientowi Excela z podstawowymi statystykami. Klient jest na tyle techniczny, że je sobie przeczyta, zinterpretuje i będzie w stanie na podstawie tych statystyk zrobić poprawki. Zdarzyło nam się też, że robiliśmy raport na 100 stron, także dokładnie 96 stron raportu z testów wydajnościowych. Także może być różnie. Tutaj powiedzmy sklep internetowy, bardziej chodzi o to, żeby rzeczy się działy, tak, czyli żeby sprzedaż była, mniej klientowi chodzi o to, żeby mieć jakieś piękne papiery, wobec tego ustalamy, że tak naprawdę będziemy klientowi tylko przygotowali z grubsza, opracowywali dane, klient sam sobie będzie monitorował, sam sobie będzie robił poprawki, więc przygotowanie raportu to powiedzmy niech to będzie godzina z testów, godzina z jednej sesji, czyli mamy, no dobra, jak coś nie pójdzie, coś z danymi trzeba będzie porobić, połączyć dane, będziemy mieli wiele serwerów, bo infrastruktura będzie skomplikowana, no to powiedzmy, że 4 godziny maksymalnie z jednej sesji, czyli 8 godzin, typowo, tak jak powiedziałem, godzina, czyli
dwie, best case, no to pewnie dwie, no dobra, też załóżmy, że dwie, tak, czyli mamy teraz, ok, 3 godziny Wave i tu infrastruktura. Infrastruktura nie jest zasadniczo taskiem, ale jak robimy testy wydajnościowe, to my je zwykle puszczamy z chmury, czy to z Amazona, czy to z innej chmury, Azura, czy Google'owej chmury. I do kosztu testów też doliczamy koszt pracy serwerów, dlatego że jak mamy testy, nie wiem, na kilkadziesiąt tysięcy wirtualnych użytkowników, no to trzeba kilkaset korów, tam największa infrastruktura, jaką stawialiśmy, to miała około 1000 korów. No to godzina pracy takiej infrastruktury to kosztuje już potężne pieniądze, znaczy takie, które trzeba, no nie mieszczą się w marży tak naprawdę, więc trzeba je wyodrębnić i trzeba je dopisać po to, żebyśmy projekt mieli zyskowny. I razy 4 godziny, czy razy 8 godzin tak naprawdę 2 sesji testowych, plus ewentualnie jeszcze jedna dodatkowa sesja wewnętrzna, czyli 12 godzin, więc tutaj jeszcze trzeba by dopisać koszt infrastruktury, który bywa zauważalny. No i w sumie tyle, tak? Szacowania metodą trójpunktową, podział na taski, worst case, most likely, best case. I zapraszam do zadawania pytań, jeżeli jakieś macie, a ja jeszcze tutaj, żeby dokończyć, to podsumuję. Suma. I suma wyszła 52 godziny 75. To jest suma w Mendaysach, czy tam w godzinach, osobogodzinach, tak naprawdę. Mnożymy to przez stawkę godzinową, którą mamy w swojej firmie i przedstawiamy taką ofertę klientowi. I taka oferta jest do obronienia, taka oferta jest sensowna, jest do wykonania. No i mam nadzieję, że metoda Wam się przyda. Jeszcze na koniec jedna uwaga praktyczna. Ja tutaj zrobiłem kilka założeń, tak? Na przykład, że raportowanie jest w jakiejś formie, że planowanie jest jakieś, że dostajemy od klienta przypadki testowe albo nie dostajemy od klienta przypadków testowych. Tego już ja prawie nie pamiętam po tych 20 minutach prowadzenia live'a. Gdybym miał się jutro spotkać ze swoim zespołem albo z klientem i tłumaczyć, dlaczego mam takie koszty, albo zastanawiać się za 2 tygodnie, jak zaglądam w szacowanie, dlaczego takie koszty wymyśliłem, to bym totalnie nie pamiętał. Dlatego uwaga praktyczna, wszelkie założenia dopisujemy jako komentarze. Ja to mam, powiedzmy, na przykład projektowanie, tutaj komentarz, gdzieś tu powinien być, jest, wstaw komentarz i zapisuję, także trzeba wykonać przypadki testowe, tak, i uzgodnić z klientem. No i będę wiedział, dlaczego tu jest 8 godzin, bo takie przypadki testowe powinniśmy wykonać. Jakbyśmy dostawali od klienta przypadki testowe, no to pewnie tego projektowania tutaj by było 0, byłby komentarz, że nie ma przypadków testowych, nie ma potrzeby projektowania przypadków testowych. Dobrze, nie widzę pytań, więc albo temat jest na tyle ścisły, na tyle wyjaśniony, że się ta informacja do Was przedostała i się przyjęła. Jeżeli nie, no to zapraszam do komentowania, do pytania, do zadawania pytań na YouTubie czy na LinkedInie. A ja jeszcze, jak zwykle na koniec, zanim się pożegnam, to zaproszę na szkolenia. Jedno szkolenie, które będę ja prowadził, szkolenie z TMMI, czyli szkolenie z oceny dojrzałości procesów testowania i doskonalenia procesów testowania. Jeżeli Was procesy testowania interesują, to zapraszam serdecznie na to szkolenie i też szkolenie CTFL, szkolenie podstawowe prowadzone przez Lucjana Stapa. Oba te szkolenia odbędą się w okolicy 10 czerwca, tam 10, 11, 10, 12.
Widzę, że pytań nadal nie ma. Także dziękuję serdecznie na dzisiaj i zapraszam do lajkowania naszego kanału i zapraszam też na kolejne live.